Serdecznie witam w kolejnym odcinku 24 playlisty Prometeizm pod tytułem Temida, część 12. W poprzednim odcinku 23 opowiedziałem o pewnej mało znanej organizacji działającej w Polsce o nazwie Binai B'rith. W tym odcinku spróbuję znaleźć odpowiedź na pewne nurtujące pytanie dotyczące między innymi tej organizacji. W poprzednim odcinku mówiłem o Binai B'rith, żydowskiej masonerii, reaktywowanej w Polsce w 2007 roku za rządów Lecha Kaczyńskiego. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób zarówno Binai B'rith, jak i Chabad Lubawicz wniknęły w struktury naszej władzy na początku XXI wieku. Jedyną logiczną odpowiedzią na to pytanie jest poprzez instytucję. Instytucja taka musiałaby mieć charakter ogólnodostępny, naukowy i najlepiej związany z instytucją kościelną. Ponieważ zarówno masoni, jak i kabaliści występują przeciwko Kościołowi, to instytucja z nimi związana byłaby idealną latarnią, pod którą można ukryć swoje niecne plany. W instytucji takiej można swobodnie szkolić swoich wiernych zwolenników i agentów wpływu, którzy następnie mogliby zasilić kadry rządzące w naszym małym imperium. Dr Stanisław Krajski, o którym wspomniałem w odcinku 19, powiedział parę interesujących rzeczy o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czyli KULU. Ale zanim opowiem o samej instytucji, podam interesującą informację, co się w niej znajduje. W KULU znajduje się potężna biblioteka, między innymi egzemplarze Biblii pochodzące z XV wieku. Są to rękopisy napisane gęsim piórem, jak i drukowane edycje Pisma Świętego. Najstarszym egzemplarzem Biblii w zbiorach jest poręczny rękopis w formacie in octavo, zapisany gotyckim pismem na delikatnym pergaminie welinowym. Powstał prawdopodobnie we Francji w pierwszej połowie XV wieku, o czym świadczą inicjały ozdobione delikatnym ornamentem zwanym filigranem. Dr Adamczuk wyjaśnia: tekst łaciński przepisany jest bardzo drobnym pismem. Każda literka została napisana gęsim piórem z wykorzystaniem atramentu galusowego. Atrament ten wytwarzano w średniowieczu z tzw. jabłuszek galusowych, czyli kulek rosnących na liściach dębu. Zawierają one odpowiednie substancje, z których otrzymywano roztwór potrzebny przy produkcji inkaustu. Jednym z najciekawszych wydań drukowanych Biblii jest tzw. Biblia Zeinera. Jest to niemieckie katolickie tłumaczenie Biblii, wydrukowane przez Gustawa Zeinera w latach 1475–1476. Biblia ta waży bagatela zaledwie 20 kg. Pozostawmy już święte księgi i powróćmy do ludzi, którzy odegrali istotną rolę w rozwoju KULU. Dr Stanisław Krajski stwierdził, że KUL jest zdegenerowaną uczelnią, uznającą tylko narrację propagowaną przez Gazetę Wyborczą. Jedną z najbardziej prominentnych postaci związanych z KUL-em był Ryszard Janusz Bender, polski historyk, nauczyciel akademicki i polityk, profesor nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podobno po 1989 roku był oskarżony o agenturę w służbach bezpieczeństwa, więc napisał do IPN o wyjaśnienie tej sprawy. IPN odpowiedział, że nie był agentem, ale niestety wszyscy jego profesorowie byli związani ze służbami bezpieczeństwa. Okazuje się również, że KUL jest prekursorem tworzenia uczelni w więzieniu. Część zajęć dydaktycznych KUL-u odbywała się w więzieniu w Lublinie,
a więźniowie chcący studiować w tej uczelni wkrótce stawali się jej studentami. Mało tego, wielu posłów PiS-u jest absolwentami tej uczelni. Właśnie w Kulu świętowane jest publicznie żydowskie święto Chanuki i również tam znajduje się Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich imienia Abrahama Heschela. Dwóch biblistów z Kulu zarzuca posłowi Braunowi, że to, co powiedział o Chanuce, jest stekiem kłamstw i jego słowa wymagają potępienia. Według nich podobno sam Jezus brał udział w święcie Chanuki, ale niestety nie potwierdza tego Biblia, stwierdza dr Krajski. Niezależnie jednak od twierdzenia biblistów o rzekomym świętowaniu Chanuki przez Jezusa, nie zmienia to faktu, że jest to bez wątpienia żydowskie święto historyczne i jako takie nie powinno być obchodzone w miejscach publicznych w obcym kraju, który nie jest Izraelem. Jednym z tych biblistów jest ksiądz profesor Marcin Kowalski, członek papieskiej komisji biblijnej i dyrektor Centrum Abrahama Heschela. Wracając do pytania o źródło wnikania omawianych organizacji, nasuwa się odpowiedź, że instytucją tą jest właśnie KUL, co wydają się potwierdzać słowa doktora Krajskiego. Żeby jednak rozwiać wątpliwości dla moich przypuszczeń, odwołam się do historii, ale o tym opowiem już w następnym odcinku. Na tym zakończę odcinek 24, w którym opowiedziałem o miejscu, w którym oprócz Pałacu Prezydenta i Sejmu publicznie świętuje się Chanukę. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 25 pod tytułem Temida, część 13.